Szwajcaria dała mi szansę, reszta zależała ode mnie. Jest 5 rano. Większość ludzi jeszcze śpi, a ja zobaczę wschód słońca nad Jeziorem Bodeńskim. I w sumie śmieszne jest to, że jeszcze kilka lat temu chyba nawet nie przyszłoby mi do głowy, żeby specjalnie wstać tak wcześnie tylko po to, żeby gdzieś usiąść i popatrzeć. Zawsze gdzieś biegłem, za pracą, za pieniędzmi, za lepszym życiem, za czymś. Dzisiaj zbliżam się do 40 i coraz częściej dochodzę do wniosku, że czasami trzeba właśnie na chwilę usiąść. Nie po to, żeby się zatrzymać, tylko żeby zobaczyć, gdzie właściwie doszedłeś. Dlatego daj mi dzisiaj 10 minut. Nie obiecuję ci, że ten film zmieni twoje życie. Nie jestem żadnym coachem i nie zamierzam ci mówić, jak masz żyć. Opowiem ci po prostu, co ja zrozumiałem przez ostatnie kilka lat. Po rozwodzie, po przeprowadzce, po problemach, po błędach, po zaczynaniu praktycznie od nowa. Może jesteś dzisiaj po 30, może masz 40, może 50, może właśnie coś ci się w życiu rozsypało. A może po prostu czujesz, że od kilku lat stoisz dokładnie w tym samym miejscu. Jeżeli tak jest, to zostań ze mną do końca. Bo pierwsza rzecz, którą zrozumiałem, jest bardzo prosta. Moi drodzy, ogólnie znajdujemy się nad Jeziorem Bodeńskim, na jednej z najpiękniejszych plażyczek, gdzie jest wschód słońca. Oficjalnie jest 5:21, za chwilę powinno się wyłonić słoneczko. Czy będzie je widać, nie wiem, ale takiego wschodu słońca nawet nie widziałem w Afryce. O 8 rano publikuję film, także zapraszam serdecznie, a ja co? Podziwiam dalej, a później wskakuję do tej wody, bo ostatnio miała temperaturę 26 czy tam 27 stopni, więc jak na Jezioro Bodeńskie przepływowe naprawdę jest konkretnie. Także moi drodzy, życzę wam dzisiaj miłego, spokojnego i zajebistego dnia. Podziwiajcie! Nikt nie przyjdzie i nie zrobi tego za ciebie. Kiedy przyjechałem do Szwajcarii, chciałem po prostu lepszego życia. Nie przyjechałem tutaj dla gór, nie dla jezior, nie po zdjęcia z Instagrama. Chciałem więcej zarabiać, chciałem ruszyć do przodu, chciałem mieć poczucie, że moja praca do czegoś prowadzi. I Szwajcaria rzeczywiście dała mi szansę. Dała pracę, dała możliwości zarobienia większych pieniędzy, dała stabilność, ale bardzo szybko zrozumiałem jedną rzecz. Szansa to jeszcze nie jest sukces. Możesz dostać najlepszą szansę świata i kompletnie ją zmarnować, bo Szwajcaria nie wstawała za mnie rano, nie szła za mnie do pracy, nie uczyła się za mnie języka, nie spłacała moich zobowiązań, nie rozwiązywała moich problemów. To wszystko nadal było moje. I chyba dlatego miałem takie przekonanie, że jak zmienię kraj albo pracę, albo zacznę więcej zarabiać, to automatycznie zmieni to całe moje życie. Nie zmieniło się, bo gdziekolwiek pojedziesz, zabierzesz ze sobą samego siebie, swoje dobre cechy, ale również swoje błędy, swoje przyzwyczajenia, swoje problemy i swoje decyzje. Kraj może ci otworzyć drzwi. Ktoś może podać ci rękę, możesz dostać dobrą pracę, możesz spotkać właściwych ludzi, ale przez te drzwi i tak musisz przejść sam. I to jest chyba pierwsza rzecz, którą powiedziałbym dzisiaj młodszemu sobie. Nie czekaj, Simon, aż ktoś zmieni twoje życie, bo prawdopodobnie nikt nie przyjdzie. I paradoksalnie to jest bardzo dobra wiadomość, bo skoro tak wiele zależy od ciebie, to znaczy, że nadal masz wpływ na to, co będzie dalej. Proszę Państwa, słoneczko wychodzi, mogę tutaj zbliżyć, patrzcie. O, przebija się, może na kamerze tak nie widać, ale ja tu widzę przepiękny obraz. Relacjonuję to też na
Instagramie, więc moi drodzy, naprawdę jest co podziwiać. To wygląda przepięknie. Może na kamerze tego nie widać, ale naprawdę jest przepięknie. Czasem musisz stracić więcej niż planowałeś. Ludzie często widzą efekt. Szwajcaria, dobra wypłata, ładne miejsce, samochód, jezioro, góry, kanał na YouTube, uśmiechnięty Simon. Ale droga tutaj nie wyglądała jak reklama Szwajcarii. Po drodze rozsypało mi się naprawdę dużo rzeczy. Małżeństwo, rodzina, codzienne kontakty z dziećmi, były problemy finansowe, samotność, były momenty, gdzie człowiek siedział sam i zastanawiał się, co ja właściwie zrobiłem ze swoim życiem. I chyba każdy, kto przeżył rozwód albo jakiś mocny życiowy upadek, zna ten moment. Nagle wszystko, co uważałeś za pewne, przestaje być pewne. Plan, który miał działać przez następne 20 lat, znika. I zostaje z pytaniem, co teraz? Najgorsze, co można wtedy zrobić, to przez następne 10 lat żyć tylko tym, co straciłeś. Bo przeszłość nie da się negocjować. Nie cofniesz czasu. Nie poprawisz wszystkich decyzji. Nie odzyskasz wszystkich chwil. Sam długo musiałem się nauczyć jednej rzeczy. Możesz żałować tego, co się wydarzyło, ale nadal odpowiadasz za to, co zrobisz jutro. I to jest cholernie trudne, bo czasami łatwiej jest powiedzieć, życie mnie skrzywdziło, ktoś mi coś zabrał, miałem pecha, niż wstać rano i powiedzieć, dobra, tego już nie zmienię, co mogę zrobić dzisiaj? Nie twierdzę, że człowiek ma zapomnieć. Ja nie zapomniałem. Są rzeczy, które prawdopodobnie będę nosił ze sobą do końca życia. Ale jest ogromna różnica między tym, żeby mieć bliznę, a tym, żeby codziennie na nowo otwierać tą samą ranę. I chyba dopiero, kiedy to zrozumiałem, naprawdę zacząłem iść dalej. Moi drodzy, teraz jest na co popatrzeć, prawda? Ale już grzeje, przepięknie. Mi się bardzo podoba. Dzisiaj będzie zajebisty dzień. I nic dodać, nic ująć. Pieniądze są ważne, ale nie naprawią ci życia. Kiedyś wydawało mi się, że sukces można łatwo policzyć. Większa wypłata, lepsze mieszkanie, lepszy samochód, więcej pieniędzy na koncie i nie będę tutaj udawał świętego. Pieniądze są ważne, szczególnie jeżeli kiedyś ci ich zabrakło. Dają bezpieczeństwo, dają możliwości, pozwalają spokojnie spać, ale jest coś, czego pieniądze nie potrafią zrobić. Nie zbudują ci relacji. Nie zadzwonią do twoich dzieci, nie dadzą ci spokoju w głowie, nie sprawią, że polubisz człowieka, którego codziennie widzisz w lustrze i możesz zarabiać coraz więcej, ale nadal czuć, że czegoś ci brakuje. Dopiero tutaj zacząłem rozumieć, że życie nie może składać się tylko z pracy i czekania na weekend. Praca dom, sen praca dom, sen dom i nagle masz 40. Potem 50 i pytasz, kiedy to właściwie minęło. Dlatego dzisiaj sukces wygląda dla mnie trochę inaczej. To jest możliwość, żeby o 5 rano przyjechać nad jezioro, usiąść, nagrać film, pójść na trening, stworzyć coś swojego, zadzwonić do człowieka, z którym chcesz porozmawiać, mieć plan, mieć cel, mieć jeszcze na coś ochotę, bo możesz nie mieć wszystkiego, ale dopóki masz ciekawość tego, co będzie jutro, to nadal jesteś w grze. W pewnym momencie musisz zacząć budować siebie. Przez dużą część życia budujemy coś dla innych. Rodzinę, związek, dom, firmę, karierę. Próbujemy być dobrym mężem, dobrym ojcem, dobrym pracownikiem, dobrym partnerem i to wszystko jest ważne. Ale jest jeden problem. Jeżeli całe swoje życie zbudujesz wyłącznie wokół innych ludzi, to kiedyś, któregoś dnia kogoś zabraknie. Możesz nagle nie wiedzieć, kim jesteś. Ja chyba musiałem dojść właśnie do takiego miejsca. Zacząć sobie przypominać, co właściwie lubię, co mnie interesuje, co chcę jeszcze robić, co chcę zrobić, co chcę zobaczyć, co chcę stworzyć. I między innymi dlatego powstał ten kanał. Nie dlatego, że miałem perfekcyjny plan na YouTube. Nie miałem, po prostu chciałem coś zrobić, coś robić. Wyjść z domu, pojechać gdzieś, nagrać, powiedzieć coś, poznać ludzi, stworzyć coś swojego. I nagle jedna rzecz zaczęła prowadzić do następnej. Pierwszy film, drugi, pierwszy komentarz, pierwszy człowiek, który napisał: Simon, dzięki, potrzebowałem tego.
I wtedy zaczynasz rozumieć, że czasami nie musisz znać całej drogi. Musisz zrobić pierwszy krok. I nadal nie wiem, dokąd zaprowadzi mnie ten kanał. Nie wiem, gdzie będę za 5 lat. Nie wiem nawet dokładnie, jak będzie wyglądało moje życie za rok. Ale pierwszy raz od dawna mam rzeczy, które naprawdę są moje. Moje pomysły, moje cele, moje projekty, moja droga. I tego chyba najbardziej nauczyło mnie wszystko przez ostatnie lata. Nie buduj całego siebie wokół jednej pracy, jednej osoby albo jednego planu. Bo życie potrafi ten plan zmienić szybciej niż ci się wydaje. Buduj też siebie. No moi drodzy, coraz bardziej słoneczko się wyłania. Postaram się tutaj wam przybliżyć. O. Wow. Nigdy nie jest za późno, ale samo się nie zrobi. Słońce już wschodzi, bo właśnie dlatego chciałem nagrać ten film tutaj. Bo ze wschodem słońca jest jedna ciekawa rzecz. Ono nie pyta, jaki miałeś wczoraj dzień, czy popełniłeś błąd, czy się rozwiodłeś, czy straciłeś pieniądze, czy coś ci nie wyszło. Po prostu zaczyna się kolejny dzień. Wiem, brzmi banalnie, ale im jestem starszy, tym bardziej rozumiem, że życie właśnie z takich banałów się składa. Masz dzisiaj i możesz coś z tym dniem zrobić. Za chwilę skończę 40 lat. Czy chciałbym pewne rzeczy zrobić inaczej? Oczywiście. Czy żałuję niektórych decyzji? Tak. Czy wszystko w moim życiu wygląda dzisiaj tak, jak sobie wyobrażałem? Absolutnie nie. Ale mimo tego jestem ciekawy, co będzie dalej i dla mnie właśnie to jest zwycięstwo. Nie to, że wszystko poukładałem, bo nie poukładałem, tylko to, że po wszystkim, co się wydarzyło, nadal chce mi się iść do przodu i żyć. Nadal chcę coś tworzyć, nadal mam plany, nadal potrafię wstać o 5 rano i przyjechać zobaczyć wschód słońca. Dlatego, jeżeli oglądasz ten film i myślisz, że jest już za późno, bo masz 35, 45 albo 46 lat, bo straciłeś związek, bo zmarnowałeś kilka lat, bo podjąłeś złe decyzje, to ja ci jednej rzeczy, mój drogi, nie powiem. Nie powiem ci, wszystko będzie dobrze, bo nie wiem, nikt tego nie wie. Powiem ci coś innego. Nadal możesz coś zrobić, nawet małego, dzisiaj. Nie od poniedziałku, nie od nowego roku, nie jak wszystko się poukłada, bo prawda jest taka, że prawdopodobnie nigdy wszystko się nie poukłada. Zawsze będzie jakiś problem, jakiś rachunek, jakiś człowiek, jakaś niepewność, jakiś strach. Sztuka chyba nie polega na tym, żeby czekać na idealny moment, tylko nauczyć się działać również wtedy, kiedy idealnie nie jest. Szwajcaria dała mi szansę, dała mi pracę, dała mi możliwości, dała mi piękne miejsce, dała mi przestrzeń, żeby kilka rzeczy zrozumieć, ale reszta naprawdę zależała tylko ode mnie. I nadal zależy. Nie wiem, dokąd zaprowadzi mnie ta droga, ale pierwszy raz od wielu lat wiem, że idę w dobrą stronę. Moi drodzy, dlatego warto było dzisiaj wstać o 5 rano. Simon mówi: działaj, synu. Tak jak mówiłem, wchodzę do wody, w dupie mam. We keep on moving, we keep on moving along, we keep on rolling. No, we ain't slowing it down. We ain't slowing down. On moving, we keep on moving along. Woda, miodzio. We keep on rolling. Yeah. No, we ain't slowing it down. Let's go. We ain't slowing down, baby. Come and show me how. Gotta do it. Moi drodzy, i co? Mamy to? Mamy to. Uwiecznione. Uwiecznione. Ja zawijam się do chaty. Cieplutka woda. No i co? Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Punching in, I'm independent though. Staying prayed up, ain't nothing gon' phase us. Ain't never gon' let a lame say what they just made up. I never take a pay cut, we gettin' what we worth in. I never change the blueprint cause we know it's really working. Keep on moving, we keep on moving along. Keep it moving, keep it rolling.